Plan na dziś. Pokazuję, testuję i recenzuję ten oto budżetowy mikrofon AmpliGame A8 od Fifine i dodatkowo jeden egzemplarz takiego mikrofonu trafi do kogoś z Was. Szczegóły w dalszej części filmu. Zaczynamy. Podczas moich testów różnych sprzętów do nagrywania audio zawsze staram się pokazać Wam jak najwięcej próbek zarejestrowanych danym sprzętem, więc pomyślałem, że cały ten film nagram na tym mikrofonie, żebyście mogli usłyszeć, jak ten mikrofon faktycznie brzmi. Przez większość czasu, bo planuję też zrobić porównanie z innym mikrofonem z podobnej półki cenowej i oczywiście nie będę stosował żadnej korekcji dźwięku, żebyście mogli usłyszeć, jak ten mikrofon brzmi bez żadnej obróbki. I zanim zaczniemy, chciałbym tradycyjnie wyjaśnić, że co prawda firma Fifine wysłała mi ten mikrofon do testów, ale recenzja nie jest w żaden sposób autoryzowana, czyli mówię co chcę. I pomyślałem też o Was i udało mi się wywalczyć jeden dodatkowy egzemplarz, który trafi do kogoś z Was dzięki Fifine. AmpliGame A8 jest w teorii produktem przeznaczonym dla graczy, w tym głównie streamerów, ale prawda jest taka, że tego typu mikrofony świetnie sprawdzają się też przy innych zastosowaniach, na przykład przy nagrywaniu podcastów albo nagrywaniu mówionych filmów, na przykład na YouTube'a, takich jak ten. Zaczniemy od zawartości pudełka. W pudełku znajdziemy oczywiście instrukcję, znajdziemy sam mikrofon umieszczony na stojaku, znajdziemy kabel, uchwyt pozwalający zamontować mikrofon na innym statywie oraz filtr POP. Jeśli chodzi o budowę, to konstrukcja jest w większości plastikowa, ale wszystko jest solidne i fajnie spasowane. Nie czuć, że to jest jakaś budżetowa zabawka. No może poza tym małym pokrętłem do regulacji nachylenia mikrofonu. Na spodzie mikrofonu mamy port USB-C i w zestawie jest kabel USB-C na USB typ A, więc właśnie za pomocą tradycyjnego portu USB podłączymy ten mikrofon do komputera. Mikrofon jest plug and play, czyli nie musimy się bawić w żadne instalowanie sterowników, po prostu podłączamy mikrofon i nagrywamy. Na stronie producent chwali się zgodnością z PC-tami, Macami czy PlayStation. Dajcie mi chwilę. Faktycznie działa i teraz będę mógł nagrywać jęki zawodu, gdy mnie zabiją. Nie! Na spodzie mikrofonu znajdziemy też wyjście na odsłuch, więc po pierwsze możemy tam podpiąć słuchawki i na żywo słyszeć jak brzmimy i sprawdzić, czy poziomy audio ustawione są poprawnie, a po drugie możemy przez to wyjście puścić dźwięk z komputera i słyszeć na przykład audio w grze. Z góry mikrofonu mamy dotykowy przycisk do wyciszania mikrofonu. Z tyłu mikrofonu mamy pokrętło do regulacji wzmocnienia sygnału oraz przycisk do zmiany koloru podświetlenia mikrofonu. Mikrofon jest podświetlany i możemy wybrać kilka ze stałych kolorów, wybrać jakieś zmienne programy albo po prostu oświetlenie wyłączyć. Nie będę się nad tym mocno rozwodził, bo to jak świeci możecie zobaczyć sami na filmie. Mikrofon jest zintegrowany z koszykiem przeciwwstrząsowym i ten koszyczek muszę docenić, bo testowałem na tym kanale dwa inne mikrofony z podobnej półki cenowej, Kruger Mats GV100 oraz Novox NC1, który też ma wersję gamingową i oba te mikrofony miały w zestawie załączony stojak sztywny. A jeśli taki mikrofon postawimy na biurku, no to siłą rzeczy biurko będzie przenosiło na niego drgania. Gdy na przykład będziemy sobie grali albo po prostu opierali ręce podczas normalnej pracy. Koszyk na duży plus. Jeśli ten całkiem stabilny stojak, który jest załączony w zestawie nam się nie podoba, to za pomocą dołączonego uchwytu możemy zamontować ten mikrofon na własnym statywie, chociażby takim ramieniu. Ten stojak wyposażony jest też w filtr POP, który powinien niwelować nieprzyjemne dźwięki, które powstają w wyniku uderzeń powietrza, gdy wypowiadamy pewne spółgłoski, na przykład P. Zdejmijmy to na chwilę. Peter Parker podniósł paczkę paprykowych chipsów. Peter Parker podniósł paczkę paprykowych chipsów. Na tym filtrze POP znajdziemy też taką subtelną grafikę z uśmieszkiem, ale zawsze ten cały filtr możemy z mikrofonu zdjąć i zastosować swój własny. I to jest miejsce, w którym muszę pochwalić design tego mikrofonu, bo ten mikrofon mi się po prostu podoba. Nie wiem dlaczego, może przez to matowe wykończenie, może przez to, że te logotypy są takie subtelne. I jeden z takich mikrofonów trafi do kogoś z Was, wystarczy, że napiszecie komentarz pod tym filmem, może to być cokolwiek, jak Wam minął dzień, jak Wam się podoba design tego mikrofonu, albo co ostatnio nagrywaliście mikrofonami, cokolwiek. Jeden
z komentarzy wylosuję i skontaktuję się w sprawie wysyłki mikrofonu. Jeśli natomiast zdecydujecie się na zakup mikrofonu od Fifine, no to w opisie znajdziecie stosowny link. I ogólnie ten mikrofon występuje w kilku wersjach kolorystycznych. Jest czarny, biały, różowy i bodajże niebieski. Sporo rozmawialiśmy o wyglądzie, jednak nie kupujemy mikrofonu, żeby stał i ładnie wyglądał, tylko żeby rejestrował ładny dźwięk. Więc jak to jest z tym dźwiękiem? Parametrów wam nie będę recytował, więc rzucę je wam po prostu na ekran. Jest to mikrofon kardioidalny, więc będzie zbierał to, co znajduje się przed mikrofonem. Próbkę tego, jak ten mikrofon rejestruje dźwięk, macie okazję słuchać przez większość tego filmu. Ja muszę przyznać, że ten dźwięk mi się podoba, szczególnie jeśli umieścimy mikrofon blisko naszej twarzy, na przykład montując go na jakimś wysięgniku, bo wiadomo, że im taki mikrofon będzie dalej od naszej twarzy, tym dźwięk będzie bardziej płaski. Teraz możecie usłyszeć audio, gdy jestem bardzo blisko tego mikrofonu. Teraz możecie usłyszeć audio, gdy jestem jakieś pół metra od mikrofonu. I teraz możecie usłyszeć audio, jak jestem jakiś metr od tego mikrofonu. Załączony filtr pop ładnie zbiera te niechciane dźwięki. Dźwięk jest przyjemny i czysty, ale jednocześnie nie jest mocno basowy. Więc jeśli właśnie zależy wam na podbiciu tych niskich częstotliwości, no to miejcie to na uwadze. Porównajmy sobie teraz ten mikrofon z innym mikrofonem z podobnej półki cenowej Kruger & Matz GV100. No dobrze, pora na test mikrofonu od K&M. Test mikrofonu raz, dwa, trzy i w tym miejscu chciałem Was gorąco zachęcić do intensywnego naciskania tego czerwonego przycisku, bo kolejne testy na przykład kamer, dronów czy mikrofonów nadchodzą. No dobrze, pora na test mikrofonu, który jest bohaterem tego filmu, AmpliGame A8. Test mikrofonu raz, dwa, trzy i przypominam o zostawieniu komentarza pod tym filmem, żeby wziąć udział w zabawie, po której jeden z takich mikrofonów trafi do kogoś z Was. W porównaniu obie te ścieżki były dość zbliżone do siebie, mam jednak wrażenie, że Kruger & Matz mocniej podbijał niskie częstotliwości, ale audio zarejestrowane przez A8 podobało mi się bardziej w średnich częstotliwościach, no i moim zdaniem głos zarejestrowany tym mikrofonem był bardziej wyraźny. Czas na podsumowanie. W dniu nagrywania tego filmu ten mikrofon kosztuje około 320-330 zł i uważam, że w tej cenie to kawał fajnego sprzętu, który mocno przyczyni się do poprawy jakości w waszych streamach, w waszych podcastach czy filmach. Powtórzę się, ale design tego mikrofonu mocno przypadł mi do gustu. Konstrukcja jest w większości plastikowa, ale mikrofon bardzo fajnie prezentuje się na biurku. Jakość dźwięku też na plus, głos jest czysty i przyjemny. Jeśli chodzi o minusy, to można przyczepić się do umiejscowienia pokrętła do regulacji wzmocnienia sygnału, więc jeśli jesteśmy w trakcie streama i chcemy na przykład zmniejszyć poziom mikrofonu, to najpierw musimy wymacać, gdzie to pokrętło jest, a później przekręcić je, licząc, że pamiętamy, w którą stronę należy to zrobić. Drugim minusem jest miejsce, w którym został umieszczony port USB-C. On jest na dole mikrofonu, gdyby był z tyłu, to łatwiej by było dyskretnie puścić kabel, a teraz kabel jest bardziej widoczny. Chciałbym też, żeby dioda pokazująca, czy mikrofon jest wyciszony, była gdzieś bardziej z przodu, albo tak tu na krawędzi, bo aktualnie, gdy powieszę sobie mikrofon do góry nogami, no to nie widzę, czy wcisnąłem ten dotykowy przycisk dobrze, czy nie i czy to wyciszenie załapało. Ostatnią rzeczą, którą powinniście wziąć pod uwagę, jest to, że mikrofon jest zintegrowany z koszykiem, więc jeśli macie swój własny koszyk, być może lepszy, no to prawdopodobnie tego mikrofonu w nim nie zamontujecie. Prawdopodobnie, bo ja osobiście nie planuję sprawdzić, co by się stało, gdybym na siłę wyrwał ten mikrofon z koszyka. Więcej minusów nie znalazłem i ogólnie muszę stwierdzić, że ten sprzęt mi się spodobał. Spodobał mi się na tyle, że na stałe zamontowałem go przy biurku i będę z niego korzystał w codziennej pracy. Ale to jeśli chodzi o mnie, ja starałem się Wam pokazać jak najwięcej próbek zarejestrowanych tym mikrofonem, żebyście mogli je wziąć pod uwagę przy decyzji zakupowej, no bo ona ostatecznie należy do Was. Tyle z mojej strony, widzimy się w kolejnym filmie, trzymajcie się, cześć!